Na początek mam taką tezę, że 89% czynności w procesie sprzedaży B2B można zautomatyzować. W każdej firmie ten proces automatyzacyjny, w ogóle proces sprzedaży wygląda trochę inaczej, więc pewnie te procenty będą trochę różne. Natomiast możecie się spodziewać tego rzędu wielkości. Jeżeli przeanalizujecie swój proces sprzedażowy, plus porównacie go z tą wiedzą, którą dzisiaj w naszej prezentacji się dowiecie, będziecie mogli ocenić, które etapy tego procesu sprzedażowego można automatyzować. Dwa słowa na temat agencji. Działamy 5. rok, 6. rok w zasadzie, 5 lat już mamy za sobą. Od 2018 roku wyspecjalizowaliśmy się we wdrażaniu automatyzacji sprzedaży w firmach sektora B2B, czyli tam, gdzie klientem jest jeszcze kolejna firma. Dotyczy to zarówno produktów, jak i usług. To jest nasza specjalizacja. Nie działamy tak jak agencje marketingowe 360, że zajmujemy się wielokanałowym podejściem i SEO, i Facebook, i reklama, Instagram i tak dalej. Raczej skupiamy się na tej specjalizacji naszej B2B i oczywiście w ramach środowiska LinkedInowego. Łączymy technologię, analitykę, doświadczenie i staranność komunikacji, czyli mamy technologię po to, żeby pewne procesy mogła wykonywać za nas, ale mogła wykonywać ją lepiej. Po to jest nam potrzebna analityka, żebyśmy mogli oceniać te procesy, analizować dane i je ulepszać. Natomiast nie ma dobrej automatyzacji bez dobrej komunikacji, czyli jakby ta jakość w tym procesie jest bardzo ważna i na to też na pewno zwracamy uwagę. Co do naszego doświadczenia, wydaje mi się, że jest już wystarczające, żeby móc pomóc większości firmom na rynku. Mamy za sobą kilkaset wdrożeń automatyzacji sprzedaży B2B i do tego jeszcze tak zwanego premium B2C, no bo oprócz B2B, w którym się specjalizujemy, nasza metoda, nasze działania i działania w LinkedIn są bardzo dobre do tak zwanych klientów premium B2C. Premium B2C to jest nasza własna nazwa, my to tak wymyśliliśmy. To są przykładowo klienci na nowe samochody z salonu, tak? Czyli klient niby konsument, ale jednak możemy sobie pewne parametry, powiedzmy zawodowe, wyciągnąć z tej grupy docelowej i oczywiście kierować do właściwych osób, które powiedzmy stać na samochody nowe z salonu, albo ubezpieczenia na życie, które też jest traktowane jako taki produkt premium, niekoniecznie ekskluzywny, ale jednak premium. Co jest bardzo ważne jeszcze z takich cech współpracy z nami, oprócz dostarczania systemu zapewniamy naszym klientom opiekę specjalisty i to jest bardzo ważne. Już dawno zauważyliśmy, że sam system to jest za mało, żeby odnieść sukces. Trzeba do tego systemu dołożyć dobrą strategię, dobrą analizę, dobre podejście, dobre zbudowanie komunikacji i te nasze doświadczenia, które mamy, możemy wykorzystać, możemy Wam je udostępnić w ramach właśnie opieki specjalisty, czyli dostajecie od nas i doświadczonego człowieka i system, który wiele rzeczy zorganizuje. O tym, że dostarczamy system, już wcześniej wspomniałem. No i jest to system, który oczywiście jest zbudowany od podstaw, pod kątem pracy zespołowej, pod kątem wprowadzenia spójnej strategii, wspólnego działania w obrębie sprzedaży B2B w połączeniu z LinkedInem. Raczej nie jest to system dla takich wolnych strzelców czy indywidualnych handlowców. To jest system, który chce wprowadzić firma, chce, żeby to wszystko działało według bardzo dobrej, bardzo przemyślanej strategii. Oprócz takich wdrożeń automatyzacji sprzedaży B2B w firmach mamy jeszcze jedną usługę. To jest usługa outsourcing pozyskiwania leadów. To się przydaje wtedy, kiedy firma nie chce tego procesu sprzedażowego realizować u siebie, nie chce go automatyzować, w ogóle nie chce się niczego podejmować, chce kupić gotowe leady, a cały ten proces jest zrealizowany przez zewnętrzną firmę wcześniej. No nie? Po co automatyzować sprzedaż B2B, czyli temat dzisiejszego spotkania? Zwróćcie uwagę, że o ile w e-commerce automatyzacja jest już bardzo zaawansowana i można powiedzieć, że mamy drugą dekadę takiej fali automatyzacji sprzedaży e-commerce'owej, Salesmanago, wiele innych narzędzi, klient e-commerce'owy, taki konsument jest w stanie od A do Z być obsłużony przez automaty, o tyle dużo ostrożniej do automatyzacji podchodzi sektor B2B. W sektorze B2B mawia się, że żeby sprzedać produkt, sprzedać usługę firmie, osobie decyzyjnej w sektorze B2B, nie można automatyzować tego procesu, ponieważ potrzebne jest indywidualne traktowanie, indywidualne podejście, taka dobra jakość itd., itd. Natomiast nie do końca, ponieważ można zautomatyzować część procesu sprzedażowego B2B, natomiast trzeba go połączyć z takimi elementami staranności. Zwróćcie też uwagę, że automatyzacja sprzedaży jeszcze te 10-15 lat temu ona była mocno ułomna. Wiele osób z Was pewnie pamięta różne negatywne sytuacje, natomiast minęło dużo czasu, mamy dużo lepsze systemy, mamy dużo więcej doświadczeń i dzisiaj jesteśmy w stanie sprzedaż B2B również skutecznie automatyzować. Natomiast oprócz pytania, po co automatyzować sprzedaż B2B, może zadajmy też sobie pytanie, co w ogóle sprawia, że chcielibyśmy automatyzować ten proces sprzedażowy. Takimi głównymi argumentami, z którymi się spotykamy najczęściej, nasi klienci do nas z nimi przychodzą, mówią, słuchajcie, bo mamy 10 handlowców, 3 z nich jest bardzo fajnych, 7 tak sobie, oni są w zasadzie w ogonie
no ale tak naprawdę osiągnęliśmy szklany sufit. Już jakby skończyły się nasze możliwości, nie jesteśmy w stanie zwiększyć sprzedaży. Wykorzystujemy tradycyjne metody i to przestało pozwalać na rozwój, a w zasadzie nawet się trochę cofamy. Więc niewydajna i nieskalowalna aktywność handlowców to jest jeden z powodów, dlaczego sięgamy w ogóle po automatyzację sprzedaży B2B. Drugi powód, no to już jakby bardzo dojrzałe produkty, te popularne produkty reklamowe, czyli reklama na Facebooku, reklama w Google, pozycjonowanie w Google. To są produkty bardzo dojrzałe, produkty sprzedawane przez dosłownie tysiące agencji partnerskich dla Google'a, Facebooka i tak dalej, i agencji SEO. I z tego jest bardzo logiczny wniosek. Skoro jest to tak popularne i tak dojrzałe, ma tak dużą sieć sprzedaży, to korzysta z tego prawie każda firma. Sprawia to, że jakby działamy, próbujemy dotrzeć do naszych potencjalnych klientów z reklamą, czy z pozycjonowaniem, czy z naszym wynikiem w wyszukiwarce w warunkach bardzo silnej konkurencji. Czyli oprócz naszego wyniku pod naszą taką upragnioną, wymarzoną frazą, gdzie jesteśmy na top 3, jest jeszcze 10 innych wyników, przepraszam, 9 na pierwszej stronie, ale oprócz tych 9 wyników pojawia się często jeszcze 5 reklam bazujących też na tej frazie, więc to są narzędzia, które są już na tyle oblegane, na tyle popularne i na tyle często używane, że no, sami wiecie, jak to wygląda. To jest po prostu aukcja, tak? Im więcej graczy, tym wyższa cena i coraz więcej płacimy, a tak naprawdę skuteczność jest coraz mniejsza, no bo graczy jest coraz więcej. Kolejna ciekawa fraza, na której możemy się skupić. Przewaga konkurencyjna i wzrost sprzedaży B2B dzięki zautomatyzowaniu tego procesu oraz automatyzacja sprzedaży B2B w dwóch różnych, skrajnych przypadkach organizacji. Przypadek A w firmie z dużym działem handlowym. Przypadek B w firmie bez działu handlowego. Jeden i drugi przypadek możemy zbudować zautomatyzowany proces sprzedaży. W firmie z dużym działem sprzedażowym, z działem handlowym, powiedzmy 10 osób, 20 osób, 30 osób, to wydaje się oczywiste. Mamy handlowców i te procesy, te czynności, które oni muszą dosyć żmudnie realizować na takich chłodnych lidach, gdzie jest dużo powtórzeń, dużo kontaktów, mały feedback, małe zainteresowanie, trzeba to robić systematycznie, starannie, trzeba robić follow-upy. To jest proces, którego człowiek nie lubi. To nie jest proces stworzony dla człowieka, bardzo dobrze się tutaj sprawdza automatyzacja. Natomiast w firmie bez działu handlowego są takie firmy, pewnie wśród moich dzisiejszych gości również takie firmy znajdziemy. To są na przykład firmy, które robią takie bardzo wyspecjalizowane usługi i na przykład mają kilkanaście wdrożeń rocznie. Tam nie potrzeba działu handlowego, tam rolę handlowca i powiedzmy osoby, która występuje jako handlowiec, pełni nierzadko inżynier, menedżer, może nawet ktoś z zarządu, osoba, która jest specjalistą wdrożeniowym, jest ekspertem, jest strategiem związanym z tą usługą czy z tym produktem, natomiast niekoniecznie pełni tą rolę handlowca na co dzień, raczej okazjonalnie. Wtedy takim firmom wystarczy, że będą mieli 5, 7, 10, może 15 spotkań w skali miesiąca. To jest takie zadanie, gdzie powiedzmy menedżer jest w stanie, nie wiem, 3 spotkania w tygodniu handlowe odbyć. Poza tym ma inne obowiązki i też jesteśmy w stanie dla niego stworzyć taki wirtualny proces sprzedażowy po to, żeby pozyskać kontakty, ogrzać te kontakty i odpowiednio je przygotować dopiero na etapie, kiedy one są gotowe na spotkanie, kiedy wiemy, że dobrze znają, że już wierzą w naszą markę, że znają nasz produkt, wiedzą, na jakich cenach działamy, jakie wdrożenia są za nami, dopiero wtedy chcą się spotkać i porozmawiać o konkretach właśnie z tym menedżerem. Jesteśmy w stanie też takie wdrożenie ułożyć. Przejdźmy teraz do zasad. Będziemy mieli kilka zasad, potem przejdziemy już do takich etapów wdrożenia, gdzie będę mógł Wam trochę więcej pokazać, zarówno w LinkedInie, jak i w naszym systemie. Zasada numer 1, w zasadzie o tym już powiedziałem na samym wstępie, automatyzując sprzedaż B2B, pamiętaj, że to nie e-commerce. Oczywiście z wyjątkami. Jeżeli Waszym produktem jest książka, poradnik biznesowy, no to chcecie sprzedawać tysiące tych książek, książka kosztuje 50, może 100 zł, to oczywiście, że wtedy lejek sprzedażowy charakterystyczny dla e-commerce'u, mimo że to jest sprzedaż B2B, ma sens. Natomiast w większości przypadków B2B, gdzie produkt jest mocno unikalny, tailor-made, szyty na miarę stricte konkretnego rozwiązania, albo ma to być stały dostawca jakiejś usługi czy produktów, to bez spotkania handlowego, bez takiej tradycyjnego zawarcia umowy raczej się ten proces nie uda. No nie? Raczej ciężko Wam będzie przekierować potencjalnych klientów, którzy są przyzwyczajeni do tego typu działania, do kontaktu osobistego i zawierania umowy. Ciężko będzie Wam przekierować ich do e-sklepu, który te sprawy załatwi za Was, albo też do jakiegoś faku, które odpowie na jego pytania zamiast spotkania. To jest dosyć trudne i B2B jest do tego przyzwyczajone. Więc to, co możemy zautomatyzować, to możemy zautomatyzować te wcześniejsze etapy, czyli dobrze przygotować potencjalnego klienta do spotkania handlowego i to spotkanie handlowe jest jakby kluczowym etapem, bo ono jest zaraz przed transakcją. Jak więc zautomatyzować sprzedaż B2B, żeby nie stracić tej jakości, której oczekują Wasi potencjalni klienci? Żebyśmy mogli się nad tym zastanowić,
rozłóżmy sobie proces sprzedaży w B2B, taki powiedzmy standardowy, który się bardzo często spotyka, na etapy, na kolejne kroki. Możemy powiedzieć, że pierwszym krokiem jest określenie kryteriów i cech kontaktu. Ja bym to nawet nazwał krokiem zerowym, bo to jeszcze nie jest jakaś czynność stricte związana z kontaktem. To jest raczej wstępne zdefiniowanie, określenie, z kim w ogóle chcemy rozmawiać na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń, na podstawie intuicji, na podstawie pomysłów, literatury itd. No nie? To jest proces zaznaczony na pomarańczowo i ten proces nie może być zautomatyzowany. Tutaj potrzebna jest ręka człowieka. Natomiast może być, można powiedzieć, wspomagany automatyzacją, ponieważ automatyzacja ma, oprócz tego, że wykonuje za nas pewne czynności, to ma jeszcze ogromną zaletę. Dużo lepiej mierzy te czynności, niż gdyby robił je człowiek. A z kolei dane, które mamy z tego pomiaru, możemy wykorzystać później do określenia kryteriów i cech kontaktu. Dlatego, że tych grup docelowych możemy mieć więcej. Możemy sobie posegmentować cały nasz rynek na osobne grupy docelowe, uruchomić automatyzację równolegle na kilku segmentach i po 2 tygodniach ocenić, który segment najlepiej konwertuje i wtedy dokonać pewnych zmian. Więc zostawiamy określenie kryteriów i cech kontaktu do działania ręcznego ze wspomaganiem automatyzacji. Natomiast kolejny etap, odnalezienie kontaktu, tutaj w nawiasie LinkedIn, który jest, można powiedzieć, największą książką telefoniczną kontaktów B2B na świecie, to już jest w pełni możliwe do zautomatyzowania. Czyli jeżeli mamy określone cechy kontaktu i wrzucamy te cechy do naszego systemu, to nasz system już w LinkedInie te kontakty znajdzie, zaimportuje i dosłownie w ciągu pierwszych minut pracy z naszym systemem będziecie mieli listę osób, które spełniają te kryteria ze szczegółowymi danymi i jeszcze wzbogaconymi dalej. Kolejny krok to są już czynności dążące do tego, żeby ten kontakt coś zaczął o nas wiedzieć, zaczął nas poznawać. No to zainicjowanie komunikacji z kontaktem, do tego używamy tak zwanych zaproszeń do nawiązania kontaktu, ale też wiadomości w komunikatorze. To jest ten najskuteczniejszy kanał w LinkedInie. Oczywiście można to zautomatyzować, czyli zarówno zaproszenia do nawiązania kontaktu, jak i później wysyłanie wiadomości, wysłanie pierwszej wiadomości, to jest jak najbardziej do zrealizowania. Kolejny etap oczywiście jest kontynuacją, czyli zbudowanie świadomości marki i produktu oraz wizerunku eksperta przed spotkaniem. Czyli, że chcielibyśmy na spotkaniu mieć dobrze przygotowanego leada, który zna ten brand, dobrze go postrzega, zna najważniejsze cechy produktu, które są potrzebne do tego spotkania i jeszcze spotyka się z ekspertem, o którym wcześniej słyszał albo czytał jego publikacje i dzięki temu wierzy, że ten człowiek się zna na rzeczy. Nie? Więc to wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć automatyzując i tutaj automatyzujemy to zarówno w LinkedInie, jak i mailowo. Jedni użytkownicy, jedni wasi potencjalni klienci będą chętnie kontynuowali rozmowę w LinkedInie, a drudzy szybko ją zakończą i chętnie się przeniosą na maila. Mail jest bardzo tradycyjnym kanałem i wiele osób z niego korzysta, więc LinkedIn plus mail to są te najlepsze możliwości. LinkedIn i mail może być zautomatyzowany i takie rzeczy robimy. No i później mamy ostatnie 2 etapy, czyli spotkania sprzedażowe oraz transakcja. To są już etapy oczywiście ręczne, znowu pomarańczowe, czyli takie, które znowu trafiają do handlowca. Natomiast, żebyśmy mogli sobie zdefiniować, jak to wygląda procentowo, czyli mamy cały proces sprzedażowy i dzielimy go na etapy i teraz się dowiedzmy, ile procentowo tego procesu można zautomatyzować, a ile musi zostać w rękach człowieka, to, co teraz widzicie na tym slajdzie, przerobiłem na tak zwany lejek sprzedażowy, tak? Czyli te etapy, które były na poprzednim slajdzie, teraz znajdują się w lejku sprzedażowym. Jak wiadomo, lejek na górze szeroki, na dole wąski. Na górze jest szeroki, dlatego że mamy bardzo dużo kontaktów, mamy kontakty zimne, kontakty, które mają bardzo niską świadomość naszego produktu, naszego brandu, o ekspercie nie mówiąc. No nie? Na samym dole on jest wąziutki, no bo tam mamy transakcje. No, żeby mieć 10 transakcji, musimy mieć prawdopodobnie 1000 albo 10 tysięcy kontaktów pozyskanych, które będą na kolejne etapy tego lejka sprzedażowego spływały powoli, oczywiście nie same, to musimy im w tym pomóc. Więc odnalezienie odpowiedniego kontaktu, który da się zautomatyzować, to jest ten najbardziej czasochłonny etap, to jest ten początek. Jeżeli handlowcy powiecie, słuchaj, musisz tygodniowo pozyskiwać 100 nowych kontaktów, no to on tego nie zrobi, nie ma szans. Nie? W praktyce możecie mu spróbować zadać takie zadanie. Jeżeli uda mu się w pierwszym tygodniu, to w drugim tygodniu już mu się nie uda i będzie miał problem z systematycznością, problem z osiąganiem tego wyniku. Automatyzacja sobie z tym poradzi. Automatyzacja w systematyczności jest o wiele, wiele lepsza niż człowiek. Kolejny etap, też bardzo czasochłonny, czyli zainicjowanie komunikacji z kontaktem, to jest w ogóle coś, czego handlowcy bardzo nie lubią, no bo nie lubią rozmawiać z zimnymi kontaktami. Nie lubią rozmowy telefonicznej czy maila, dzień dobry, nazywam się tak i tak, z firmy takiej a takiej, chciałbym się przedstawić i tak dalej. Oni tego nie lubią. Nie są w dobrej, wygodnej pozycji. Woleliby mieć w drugą stronę, czyli dzień dobry, jestem taką a taką firmą, chciałbym od Was coś kupić, tak? Ale żeby do tego doprowadzić, rzeczywiście trzeba być trochę bardziej cierpliwym i trochę bardziej się o to postarać. Kolejny etap to jest właśnie zbudowanie świadomości marki i produktu oraz wizerunku eksperta. Dla niektórych z Państwa to może brzmieć jako jakieś wow, jakieś coś wielkiego i tak dalej. To nie jest trudne, to jest nawet można powiedzieć bardzo proste. Natomiast zwróćcie uwagę, że wiele firm w wielu procesach sprzedażowych ten etap jest pomijany. Bardzo często
handlowcy z zainicjowania komunikacji z kontaktem chcą od razu przeskoczyć na spotkanie sprzedażowe. To nie jest dobra strategia, będę o tym jeszcze mówił trochę później. Natomiast to jest strategia, która prowadzi do dużej liczby spotkań, do dużej liczby spalonych leadów już na samym wstępie, natomiast do małej sprzedaży. No bo to są spotkania, które w większości są pomyłką. Te leady nie były dobrze przygotowane, nie wiedzieli, po jaki produkt idą, do jakiej firmy idą i na spotkaniu się okazuje po paru minutach, że to jest nieporozumienie. Ja chciałem coś innego i dziękuję, w takim razie odezwę się kiedy indziej. No nie? Więc to są te 3 etapy, które zajmują nam najwięcej czasu i mogą zostać zautomatyzowane. Zostanie na koniec tylko spotkanie sprzedażowe i transakcja. I tu jest jeszcze jedna wizualizacja tego samego procesu. Zobaczcie, że 89% czynności w procesie sprzedażowym to jest oczywiście przykład. W Waszych firmach może być trochę inaczej, może być 93, może być 82, natomiast to jest ten rzęd wielkości i to można zautomatyzować. Tylko te kilkanaście procent, około 10, to są te czynności, których nie da się zautomatyzować, one już muszą trafić w ręce handlowcy. Zasada numer 2. Automatyzuj komunikację, żeby jak najlepiej przygotować potencjalnego klienta na spotkanie handlowe. Popatrzcie sobie na ten proces sprzedażowy od końca, od transakcji. Tak? Transakcja, super, mamy podpisaną umowę, zapłaconą fakturę za wdrożenie, umówiony abonament co miesiąc na jakąś tam kwotę. No nie? Ona jest fantastyczna. Do czego co jest niezbędne, żeby w większości Waszych firm, żeby do tego doszło, no jest niezbędne spotkanie handlowe. I teraz spotkanie handlowe jest wąskim gardłem. Macie ograniczoną liczbę handlowców albo ograniczoną liczbę osób, menedżerów, strategów czy inżynierów, którzy są w stanie takie spotkania odbywać, więc ta liczba spotkań też jest ograniczona. Nawet jeżeli zatrudnicie nowego handlowca, to zanim on będzie na tyle dobry w tym produkcie, to miną kwartały, żeby on mógł takie spotkania skutecznie prowadzić. Więc lepiej zostać przy tych najlepszych handlowcach, natomiast zapewnić im jak najlepsze leady na spotkanie, czyli odpowiednio je wcześniej przygotować. Cała ta automatyzacja od pozyskania kontaktu przez zainicjowanie i często w marketingu nazywane ogrzewanie leada. Ja wolę nazywać przygotowanie potencjalnego klienta do spotkania handlowego. Wszystko to można zautomatyzować. Automatyzacja jest też oczywiście przeskalowaniem. Automatyzacja potrafi zrobić 10 razy więcej, 100 razy więcej, czasem 1000 razy więcej czynności niż zespół ludzi, zespół handlowy. Z automatyzacją możemy zacząć mierzyć się na zdobywaniu świadomości wśród prawie całego Waszego rynku. Nie musicie się ograniczać do jakiejś wąskiej grupki, wąskiego wycinka tortu Waszego rynku. Z automatyzacją możecie zacząć działać w zbudowaniu świadomości wśród wszystkich potencjalnych klientów. Oczywiście to jest takie 100% potencjalnych klientów w zasięgu, to jest coś, co jest rzadko kiedy możliwe, to jest raczej niemożliwe. Natomiast samo dążenie do tego, żeby to byli wszyscy potencjalni klienci w zasięgu, już jest dążeniem do tego, żeby przeskalować swoją sprzedaż, żeby ją zwielokrotnić, a automatyzacja jest do tego niezbędna, nie jesteście w stanie tego zrobić handlowcami, chyba że tych handlowców macie tysiące. Znamy wszyscy firmy, które jeszcze bazują na tych starych sposobach, metodach handlowych, przedstawiciele domokrążcy itd. No nie? Zasada numer 3. I tutaj prawdopodobnie część z Was zrobi duże oczy i część z Was się ze mną nie zgodzi. Natomiast chciałbym Wam pokazać pewne rzeczy po to, żebyście sobie przemyśleli tak zwane hot leady, żebyście lepiej ocenili, czy te hot leady to jest coś, czego naprawdę chcecie. Czyli strategia oparta o hot leady to sprzedażowe, błędne koło, moim zdaniem. Dlaczego? Mam na to kilka slajdów, więc spróbuję Wam po mojemu pokazać. Przede wszystkim hot leadów jest bardzo mało. Druga sprawa, hot lead żyje krótko. Hot lead to jest osoba, która chce kupić i chce za tydzień, za 2 tygodnie, w zależności od tego, jaki produkt, jaka usługa, podjąć decyzję. I ten hot lead za te 2 tygodnie już nie będzie hot leadem, on w ogóle nawet nie będzie chłodnym leadem, bo on w ogóle nie będzie chciał z nikim innym niż tym wybranym dostawcą rozmawiać. Czyli mamy ich mało i one są rzadkie i żyją krótko. Czyli możemy spokojnie powiedzieć, że na cały rynek tych hot leadów jest tam, nie wiem, promil. I on znika i za chwilę się pojawia gdzie indziej, no nie? I za chwilę znowu gdzie indziej, za chwilę znowu gdzie indziej, więc mierzymy się trochę z bardzo trudnym zadaniem. Jeżeli mamy strategię polegania opartą o hot leady, to sobie utrudniamy sprzedawanie. Szukamy jednorożców, tak? Szukamy igły w stogu siana, co nie jest łatwe. I teraz takich szukających igły w stogu siana jednorożców jest trochę więcej, bo to jest często spotykana strategia, więc wiele firm, które tradycyjnie działają, będą z nami konkurowały i na przykład będą wykorzystywali do tego pozycjonowanie. No, pozycjonowanie jest sposobem pozyskiwania hot leadów, tak? No bo hot lead wpisał coś w Google, więc sam z siebie zaczął szukać, pojawiły mu się wyniki i znowu wracam do tego, mamy 10 konkurentów albo kilkunastu konkurentów, sprint sprzedażowy tak zwany, czyli nie mamy czasu na zbudowanie świadomości, że nasza marka jest dobra, nie mamy czasu pokazać, że nasze produkty są lepsze. Co musimy robić? No musimy dać niską cenę, no nie? Więc nasza marża z 40% zaczyna spadać do 20-15%, a i tak nasze szanse na wygranie są niewielkie, no bo jeżeli staje 15 firm, to szybko można policzyć, że to jest jakieś 6-7% szansy na sprzedanie. Innymi słowy, strategia oparta o hot leady, według mnie, to jest strategia bardzo kosztowna i bardzo narażona na porażkę, bo znalezienie hot leada jest drogie, rzadko się zdarza. Jak więc zwiększyć sprzedaż, nie goniąc za
hot leadami. Jeszcze parę słów o hot leadach, te slajdy, które obiecałem wcześniej. Zobaczcie, niebieskie koło to jest cały rynek, powiedzmy, że to jest cały rynek. Większość rynku zawsze jest zimna, większość rynku nie chce kupić w danym momencie. Pojawia się hot lead, to jest jakiś tam procencik, jakiś ułamek całego rynku. Mija tydzień i tego hot leada już tam nie ma. On już kupił, ma dostawcę i już nie jest leadem. Ale pojawił się inny lead, gdzie indziej. I teraz znowu musimy się wytężyć, musimy podjąć takie intensywne działania, żeby go znaleźć. Za 2 tygodnie znowu tamten lead znika i jest następny. I tym sposobem mamy leady, które sobie, tutaj zrobiłem taką prawie animację, które, zobaczcie, ciągle mamy kłopot, ciągle gonimy za tym leadem. Zasada numer 4. Dalej zostajemy trochę w tym temacie gorących i chłodnych leadów. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zbuduj zasięg wśród niemal wszystkich potencjalnych klientów i utrzymaj z nimi regularny kontakt. Czyli jeżeli w Waszym zasięgu będzie prawie całe niebieskie kółko, czyli prawie cały rynek, i ci ludzie będą wiedzieli, że Wy istniejecie, będą znali Wasz produkt i jeszcze będą uważali, że jesteście w tym dobrzy, wizerunek eksperta, to lead, który się ogrzeje, pojawi się u niego potrzeba zakupowa, on pierwsze co zrobi, to wyciągnie telefon i zadzwoni do Waszej firmy. Albo znajdzie maila z ostatnią wiadomością sprzed 2-3 tygodni o produkcie i odpisze na tę wiadomość i umówi spotkanie. To jest jedna zaleta. Druga zaleta jest taka, że dużo więcej zimnych leadów, jeżeli będziecie je w ten sposób ogrzewać, będziecie mieli je w swoim zasięgu, utrzymywali komunikację, dużo więcej chłodnych leadów, które same z siebie by się nie ogrzały, zostaną ogrzane dzięki tym Waszym działaniom, dzięki Waszym czynnościom. I to są leady, które już w ogóle nie dzwonią do nikogo innego, dzwonią tylko do Was, bo tylko Was znają. Zostali wyedukowani, uświadomieni, nauczeni od Was, przez Was, o tym, jak dana usługa działa, jak ten produkt działa i w zasadzie nie widzą nikogo innego. Oczywiście czasem ktoś pewnie jeszcze sprawdzi oferty, poszuka i tak dalej, ale w wielu przypadkach się kończy tak, że ten lead, którego Wy ogrzaliście, już nie szuka innych dostawców. Czyli możemy wprowadzić strategię, dzięki której Twoja marka stanie się rozpoznawalna na rynku, a potencjalni klienci będą dobrze zorientowani w Twoim produkcie albo usłudze. Przechodzimy teraz zgrabnie do strategii w oparciu o chłodne leady, czyli zbudowanie zasięgu wśród 50-80%, w praktyce mniej więcej tyle się udaje, w zależności od branży, wśród 50-80% osób decyzyjnych na rynku. Zautomatyzowanie budowania świadomości marki i produktu oraz wizerunku eksperta, czyli mamy markę, zróbmy tak, żeby te osoby decyzyjne myślały o naszej marce dobrze, dostarczmy im odpowiednie informacje, które pozwolą im tak myśleć, nauczmy ich, jak wygląda nasza oferta, czyli jakie mamy produkty i usługi, ile one kosztują, jakie problemy rozwiązują, jakie korzyści dostarczają, w czym są lepsze, ile oszczędzają, ile zarabiają. Nie? Ale dodajmy do tego jeszcze wizerunek eksperta, który bardzo wzmacnia tą dobrą świadomość marki i produktu. Wizerunek eksperta to jest, trochę można to powiedzieć, że jeżeli podoba mi się jakaś firma i uważam, że mają dobry produkt i znam tam kogoś, to ja jako klient czuję się o wiele lepiej, wiele bezpieczniej z tym właśnie dostawcą, więc prędzej pójdę do niego. No nie? Znam kogoś, więc po pierwsze wiem, że przebrnięcie przez te pierwsze bariery kontaktu będą łatwe. Po drugie, mam wrażenie, że on jest w tym dobry, że on ma duże doświadczenie, że on mi po prostu nie spieprzy mojej usługi, którą będę chciał u niego kupić. Więc wizerunek eksperta jest tą dodatkową wartością, o którą warto walczyć, a zbudowanie tego dzięki automatyzacji LinkedInowi oczywiście jest proste. I zwróćcie uwagę, że to wszystko znowu dąży do zautomatyzowania, przygotowania potencjalnego klienta do kluczowego etapu sprzedaży, czyli spotkania handlowego. I pewnie jeszcze nieraz w dzisiejszej prezentacji powtórzy się to przygotowanie potencjalnego klienta do kluczowego etapu, czyli spotkania handlowego. Jak obiecałem, tak jest. Skupmy się troszeczkę na tym, co daje nam przygotowanie potencjalnego klienta do spotkania handlowego. Fajnie by było, żeby przed spotkaniem handlowym, jak się decyduje na to spotkanie handlowe, już pewne rzeczy wiedział, znał, był zorientowany i świadomy. Dobrze by było, żeby znał moją markę. Ja mu wtedy nie muszę tłumaczyć, mówić, przekonywać, obiecować, że moja firma ma klientów, działa już parę lat i że w ogóle istnieje. Nie musimy robić tych podstaw. Dobrze było, żeby wiedział, jak długo działam i ilu mam klientów. Jacy to są klienci, czy na przykład firmy, branże, firmy, które on może znać, czyli jakieś referencyjne marki, albo branże, które mogą być mu bliskie, tak żeby wiedział, że jesteśmy w tym obyci, tak? Że po pierwsze w tej branży to działa, po drugie my znamy realia tego otoczenia branżowego, tak? I dzięki temu oczywiście wdrożenie i współpraca będzie prostsza, łatwiejsza, szybciej pójdzie do przodu. Dobrze by było, żeby wiedział, jakie mamy produkty, no bo to jest dosyć istotne, czy my sprzedajemy, nie wiem, automatyzację sprzedaży puszek Coca-Coli, czy sprzedajemy automatyzację tego procesu sprzedaży w B2B. Być zorientowanym w tych produktach, czyli jakie one mają cechy, po to, żeby mógł ocenić, na ile te produkty mu pomogą w biznesie, jakie problemy rozwiązują, jakie korzyści przynoszą. Znać półkę cenową. Nie ma nic gorszego niż spotkanie handlowe, które kończy się tym, że no proszę Pana, Wasza półka cenowa jest dla mnie za wysoka, ja mam
5% tego, co wy chcecie, no nie? 20% tego, co wy chcecie. Czyli półka cenowa w formie albo cennika, albo na przykład case study jakichś skrajnych przypadków powinna być znana wcześniej, przed spotkaniem handlowym. Inaczej to spotkanie handlowe jest po prostu stratą czasu dla obu stron. No i ta ostatnia rzecz, znać głównego eksperta. Tych ekspertów, tych osób, które pełnią rolę ekspertów i budujemy wizerunek ekspertów, może być w firmie więcej, ale możemy też się skupić na tym, żeby to była jedna osoba i pracujemy na to, żeby zbudować wizerunek tej jednej osoby. Jak najbardziej te obie strategie są możliwe. I którą wybieramy, trochę zależy od tego, jak wygląda otoczenie i środowisko w firmie. Jakie mamy bonusy wynikające z tego, że dobrze przygotujemy potencjalnego klienta za pomocą automatyzacji? Mamy o wiele wyższą konwersję spotkań handlowych, czyli na 10 spotkań handlowych już nie jedno, ale na przykład 3-4 będą się kończyły podpisaniem umowy. Będziemy mieli o wiele niższy odsetek nieudanych spotkań i nie będzie dochodziło do sytuacji, że nasz kalendarz wydaje się zajęty, na tydzień do przodu mamy spotkania, mamy dużo spotkań, ale połowa z nich okazuje się bez sensu. Ktoś chciał inny produkt, ktoś nie jest przygotowany na taką cenę i tak dalej, i tak dalej. Czyli lepiej przygotujmy te kontakty na spotkaniu, żeby oni decydowali o spotkaniu wtedy, kiedy faktycznie ma to sens. No i cały czas jeszcze się odnosimy do wydajności pracy ręcznej. Nie musimy zwiększyć zespołu handlowego, żeby zwiększyć sprzedaż. Możemy usprawnić pracę tego działu handlowego właśnie z pomocą automatyzacji, przerzucić pracę ręczną z tych żmudnych czynności pozyskiwania i ogrzewania kontaktów do spotkań, a ogrzewanie i pozyskiwanie kontaktów niech się tym zajmie automatyzacja i jak najbardziej da się to zrobić. No i raz jeszcze to kółeczko, czyli nie bazujmy na tym, znaczy w czerwonej kropce, która jest malutka i często znika, i szybko znika, bazujmy na tej niebieskiej kropce. Skupmy się na tym, żeby pozyskać do zasięgu cały rynek lub prawie cały rynek i dzięki automatyzacji bardzo łatwo, w zasadzie jednym scenariuszem komunikacji jesteście w stanie zbudować świadomość swojej marki, swojego produktu i oczywiście jeszcze zbudować wizerunek eksperta, który to wszystko wzmocni. Mamy wielu klientów, którzy mają jeden lejek sprzedażowy, jeden scenariusz sprzedażowy, i tym jednym lejkiem, jednym scenariuszem, można powiedzieć, ogarniają cały rynek i robią to z ogromnym powodzeniem. Wcale nie musicie robić skomplikowanych lejków sprzedażowych, one się bardziej nadają do e-commerce'u, natomiast w przypadku B2B, kiedy oferta jest dużo węższa niż tysiące produktów, to te proste lejki sprzedażowe jak najbardziej dobrze funkcjonują. Tyle w temacie hot leadów i chłodnych leadów, natomiast teraz rzecz następna. Jakość bez skali nie przyniesie rozwoju sprzedaży. Ale skala bez jakości też nie zadziała za dobrze. Dlaczego o tym wspominam? Zdarza mi się słyszeć w wielu różnych miejscach, czasami czytać posty na LinkedInie, gdzie ktoś z pewnym takim wywyższeniem deklaruje, że jego nie interesują automatyzacja, skala, powielanie, masówka. Często są używane takie, powiedzmy, pejoratywne sformułowania. Jego interesuje jakość. On sobie wybiera kilku klientów, sam sobie wybiera klientów i działa z tymi klientami i przez jakość i tak dalej buduje. Oczywiście niektórzy mają takie zdolności wrodzone i potrafią to wykorzystać. Do tego dochodzi jeszcze taka komunikacja, przedsiębiorcy się chwalą, nasza sprzedaż opiera się na poleceniach. Sprzedaż na poleceniach to jest charakterystyczne dla bardzo młodej firmy, gdzie pracują doświadczeni menedżerowie, założyli tą firmę, ale firma jest młoda, jeszcze trochę naiwna, jeszcze nie mają pewnych, powiedzmy, doświadczeń biznesowych i pewnych torów biznesowych, które się pojawiają w drugim, trzecim, czwartym roku działalności. I te firmy są w stanie dostarczać bardzo dużą jakość za stosunkowo niską cenę i wtedy można działać na poleceniach, bo wtedy wystarczy nam, powiedzmy, 3-4 klientów, którzy zostawią po 50 000 złotych i już nagle jesteśmy super bogaczami w porównaniu z tą wypłatą etatową, którą mieliśmy wcześniej na stanowisku menedżerskim. No i taki menedżer przychodzi, ja bazuję na poleceniach, jestem w ogóle świetną firmą i tak dalej, i tak dalej. Tylko że mijają te 2 lata, i ten poziom jest cały czas taki sam. Szybko na niego wskoczyliśmy, ale on się utrzymuje. W pewnym momencie te polecenia przestają działać, przestają pozwalać na rozwój rynku. W pewnym momencie oczekujemy, że te polecenia dalej będą nam coś dawały i przychodzi frustracja, że no, te polecenia się nie pojawiają, nic nowego tam się nie dzieje. I to jest etap, kiedy w firmie konieczne jest wprowadzenie marketingu. Do tej pory w tej firmie tego marketingu nie było. Bardzo możliwe, że nawet menedżerowie, którzy tworzą tę firmę, w ogóle na marketingu się nie znają. To są ludzie na przykład świetni w swoim fachu, w swojej branży, w realizacji projektów, natomiast nie znają się na marketingu i wtedy zaczyna się mniej więcej 2-3-letni dramat, bo nie znając się na marketingu, mając pewne wyobrażenie, pewne oczekiwanie, nie mając tych doświadczeń, wiedzy i tak dalej, tak naprawdę kręcimy się w miejscu, działamy po omacku, próbujemy jednego, drugiego, trzeciego, to wszystko się nie udaje. Wręcz nawet dostawców, agencje czy reklamodawców zaczynamy negatywnie oceniać, mówiąc, że to nie działa, no nie? Wasza reklama nie działa, wasze działania nie działają i tak dalej, i tak dalej.
One najczęściej, znaczy zdarza się, że kampania jest źle zrobiona, źle ustawiona i tak dalej. To się oczywiście może zdarzyć, agencji jest mnóstwo, większość z nich robi to trochę taśmowo. Natomiast większość tych przypadków to jest brak wypracowanej, dobrej komunikacji sprzedażowej. Ona nie była do tej pory potrzebna, działaliśmy na poleceniach. Jeżeli chcemy zwiększyć sprzedaż, jeżeli chcemy rozbudować firmę, zatrudniać ludzi, sięgać po nowych klientów, może po nowe rynki, działać eksportowo, no to musimy zacząć korzystać z działań marketingowych i w nich jest ważna zarówno jakość, jak i skala. Sama jakość, jeżeli to będzie super copy wysłane do 100 osób, to przyniesie minimalne rezultaty. Jeżeli to super copy będzie wysłane do 10 tysięcy osób, przyniesie 100 razy lepsze rezultaty, no nie? Więc jedno z drugim działa. Natomiast zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz. Żeby ocenić, czy to dobrze działa, musicie dojść do tak zwanej wiarygodnej próbki statystycznej. Według tej statystyki takiej ze szkoły, z matematyki, próbka statystyczna wynosi 1000, czyli stwórzmy jakąś komunikację, wyślijmy ją do 1000 osób, zmierzmy wyniki i wtedy możemy uznać, że te wyniki prawdopodobnie się sprawdzą na kolejnych 1000 osób, że to jest komunikacja dobra, zła, średnia i tak dalej. Natomiast jeżeli odbiorcami naszymi komunikacji było kilkadziesiąt osób, to niestety już może się okazać, że kolejne kilkadziesiąt osób nie zadziała. Nie? Możemy tu mieć dobre doświadczenia, a tam już nie. Statystyka jest nieubłagana, czyli zwiększenie skali pozwala nam zebrać więcej informacji i ulepszyć jakość. No nie? Czyli działa to na zasadzie, powiedzmy, ciągłego ulepszania takiego zwrotnego mechanizmu, który wymyśla, eksperymentuje, wysyła, ocenia, ulepsza i jeszcze raz wysyła i tak dalej, no nie? Czyli zachowaj odpowiedni balans między jakością komunikacji do Twoich potencjalnych klientów, a skalą działań. Jak zaczynamy współpracę z naszymi klientami, to zaczynamy na mniejszą skalę, na taką skalę, która jest wystarczająco duża, żeby już móc zbierać dane, ale jeszcze nie na tyle duża, żeby na przykład nieudanym eksperymentem spalić jakieś lidy. Po co automatyzować sprzedaż B2B? Czyli wracamy do pytania, które jest głównym tematem naszego wydarzenia i robimy pewne podsumowanie. Wdrożenie automatyzacji na wybranych etapach sprawia, że sprzedaż zyskuje na efektywności. Zastępuje tradycyjne i niewydajne metody. Automatyzacja. Co robi automatyzacja? Na co nam pozwala? Co wnosi do firmy, czego do tej pory nie było? I jest systematyczna, jest skalowalna i sięga też po nowy poziom sprzedaży. Mamy przypadki takich firm, które wdrożyły automatyzację i w ciągu pół roku ich sprzedaż się zwiększyła 3-krotnie. Cała sprzedaż, całej firmy. Więc gdzieś ten potencjał był, w produkcie ten potencjał istniał, w komunikacji również, natomiast brak skali i ograniczenie się do tej metody, powiedzmy, ręcznej, handlowcowej spowodowało, że oni pewnego progu nie przekroczyli. A teraz nagle ten próg jest 3 razy wyżej, no i zaczynają się zastanawiać, jak oni to teraz to wyprodukują. No nie? Daje przewagę konkurencyjną. Dlaczego? No bo dalej w B2B, w e-commerce już nie, w B2C tego nie ma, ale w B2B dalej automatyzacja sprzedaży pojawia się w kilku, może kilkunastu procentach firm, w zależności od branży. Więc nie ma na to czekać, aż 80% firm będzie miało automatyzację, bo wtedy my będziemy w ogonie. Trzeba skorzystać z tego w tym momencie. Te kilkanaście procent firm, które korzysta z automatyzacji, założę się, że zgarnia 80% sprzedaży na rynku i obrotu, który ten rynek może wygenerować, bo automatyzacja zwielokrotnia możliwości konkretnej firmy. Automatyzacja pozwala zarządzać również zimnymi i gorącymi lidami na ogromną skalę. Możemy mieć w lejku sprzedażowym, czyli w procesie próby doprowadzenia do sprzedaży, nie kilkunastu, kilkudziesięciu potencjalnych klientów, tylko setki tysięcy, a nawet setki tysięcy. Na przykład w naszym lejku sprzedażowym w tym momencie jest około 150 tysięcy menedżerów powiązanych z marketingiem, sprzedażą i rozwojem biznesu w całej Polsce. Więc mamy 150 tysięcy kontaktów w naszym lejku sprzedażowym. Automatyzacja pozwala też przesunąć pracę ręczną na bardziej kluczowy etap. Nie? Czyli wykorzystajmy handlowców tam, gdzie oni się sprawdzą najlepiej, a tam, gdzie jest potrzebna taka proste czynności, powtarzalne wielokrotnie, zostawmy to automatom. Przechodzimy do kolejnej części. To jest część, gdzie już trochę więcej pokażę. W zasadzie pokażę Wam, jak wygląda wdrożenie, jak może zadziałać automatyzacja, co jest potrzebne do tego, żeby automatyzację w firmie wdrożyć. I od razu powiem, że to nie jest takie trudne. Oczywiście, jeżeli będziecie to robić bez doświadczenia i bez pomocy kogoś, kto ma doświadczenie, no to będzie trochę, po pierwsze, rozciągnie się w czasie samo wdrożenie, po drugie, popełnicie wiele błędów, na których się oczywiście nauczycie. Gdzieś finalnie za parę miesięcy dojdziecie, czy może za dłużej, dojdziecie do, powiedzmy, dobrych wniosków i dobrego ułożenia. Natomiast zanim to się stanie, to stracicie dużo czasu, dużo pieniędzy, więc warto zrobić to oczywiście w przemyślany, mądry sposób. Wdrożenie automatyzacji podzielimy na przygotowanie, wdrożenie i optymalizację i zacznijmy od tych etapów związanych z przygotowaniem. Etap
numer 1, przeprowadzenie mikroanalizy marketingowej, zbudowanie strategii automatyzacji sprzedaży. Czyli jeżeli chcemy wprowadzić automatyzację sprzedaży, to się dobrze zastanówmy, zbierzmy dane, przeanalizujmy, jak ją zrobić. Bardzo pomoże w tym oczywiście osoba doświadczona, która zna przypadki wdrożenia automatyzacji w innych firmach wcześniejszych, nie? Więc te pewne modele się powielają, jest ich kilka, więc możemy od razu, z naszą pomocą, możecie od razu dostać propozycję, która prawdopodobnie będzie tą najbardziej trafną. Czyli przeanalizujmy proces sprzedażowy, przeanalizujmy dostępny content, czyli co mamy, opisy produktów, może bloga, może e-booka, może webinar, może coś tam i zaplanujmy cel, czyli co chcemy osiągnąć dzięki automatyzacji i potem z tego wyjdą nam te czynności, które musimy wykonać, te działania, które musimy przeprowadzić, żeby do tego celu doprowadziły. Pokażę Wam na chwilę coś, co my nazywamy dziennik wdrożenia automatyzacji sprzedaży. To jest dokument, na którym pracujemy z naszymi nowymi klientami, w zasadzie z każdym naszym klientem, ale już od samego początku zaczynamy działać. To jest pewnego rodzaju brief, gdzie zbieramy informacje o produkcie. Zobaczcie, marketingowy opis produktu, jak długo jesteś na rynku i tak dalej, i tak dalej. Grupa docelowa, czyli jakby ten obszar też poruszamy, jak wygląda aktualny proces sprzedażowy i potem tworzy nam się z tego, tutaj sobie możemy przejrzeć wszystkie punkty, zastanowić się, które elementy strategii wdrożenia automatyzacji sprzedaży w oparciu o LinkedIn warto zastosować w tym konkretnym przypadku. W zależności od tego, jaki mamy content, jakich mamy klientów, jak wygląda proces sprzedażowy i oczywiście odpowiednio go ustawić. I ten dokument to jest pierwsze godzinne, 1,5 godzinne spotkanie z naszym klientem i po przejrzeniu tego dokumentu, po stworzeniu takich opisów, nasi klienci bardzo często mówią: tu mnie Pan zaskoczył, bo tu się pojawiło parę takich rzeczy, których ja na przykład powinienem, a jeszcze sobie nie przemyślałem. Albo na przykład pewne elementy, które faktycznie są, a ja jeszcze nie mam ich odpowiednio dopracowanych. No nie? Więc samo przejście tego briefu już otwiera oczy, pokazuje, jakie możliwości mamy, wykorzystując te zasoby, którymi na wstępie dysponujemy. Etap numer 2 to jest etap przygotowawczy, czyli przygotowanie profilu firmy i profili pracowników. Mówimy oczywiście o profilach LinkedInowych. Te profile będą wykonywały różne czynności, będą też dostarczały treści, więc oczywiście musimy je odpowiednio przygotować. One będą reprezentowały firmę i naszych pracowników przed potencjalnymi klientami, to będzie ten pierwszy kontakt, więc warto by było, żeby te profile były dobrze przygotowane i żeby treści tam zawarte były zgodne z celem całej automatyzacji. Cele mamy wcześniej postawione, więc możemy w tym pomóc, czyli na przykład moje konto, możemy wykorzystać zdjęcie w tle, możemy wykorzystać nagłówek, który jest bardzo ważny, bo się pojawia przy każdym powiadomieniu, wiele elementów, które później się pojawiają. To jest ten etap. Kolejny etap kończący przygotowania to jest przygotowanie krótkich opisów produktu, usługi. Większość naszych klientów takie opisy już ma. Nierzadko jest tak, że klienci mają również jakąś prezentację, jakiś raport, jakiegoś e-booka, różnego rodzaju materiały, które sobie wcześniej przygotowali. Jeżeli tego nie ma, to my budujemy taki uproszczony lead journey, czyli chcemy zadać sobie albo zdefiniować te 10 pytań, które dobrze by było, żeby klient znał odpowiedzi, zanim się umówi na nasze spotkanie. No nie? Czyli w lead journey, w tej sekwencji wiadomości, komunikatów, które będziemy dostarczali do leada na etapie, kiedy on jeszcze nie jest ciepły, jeszcze nie reaguje, jeszcze nie chce spotkania, dostarczmy mu takie informacje, które dadzą mu dobre przygotowanie do spotkania handlowego. A potem już przechodzimy do wdrożenia, czyli określamy kryteria grupy docelowej i tutaj bardzo, bardzo pomaga również dodatkowe narzędzie, które mamy w LinkedInie, bo oprócz tego, że w LinkedInie wasi potencjalni klienci są, zapewniam, że prawie wszyscy, są badania już sprzed paru lat, które mówią, że 98% menedżerów średniego i wysokiego szczebla ma konto na LinkedInie. Prawie nikt z nich, tam minimalny procent, zagląda często do LinkedIna, więc oni nie zobaczą postów, oni nie zobaczą reklam, nie? W większości, ale mają konto na LinkedInie i dzięki wysłaniu zaproszenia, wysłaniu wiadomości można do nich dotrzeć, bo oni na takie działania zareagują, tak działa LinkedIn. LinkedIn po wysłaniu zaproszenia czy wiadomości wysyła do adresata maila, tradycyjnego maila z powiadomieniem i dzięki temu te osoby mniej aktywne w portalu zareagują na to zaproszenie i na tego maila. Czyli określamy grupę docelową i służy nam do tego Sales Navigator, który jest wyszukiwarką osób i firm, czyli możemy wyszukiwać osoby, możemy wyszukiwać firmę. Mamy do dyspozycji dosyć dużo parametrów, oprócz oczywiście geografii, na przykład branży firmy, 421 branż do wyboru, czyli bardzo takie staranne segmentowanie rynku. Mamy też możliwość wskazania stanowiska, mamy taką fajną zakładkę Seniority Level, która nam pokazuje, czy chcemy docierać do członków zarządów, właścicieli, dyrektorów, czy może menedżerów średniego szczebla. Możemy też szukać po funkcji. Jest osobny webinar, osobny materiał, gdzie możecie Sales Navigatora bardzo szczegółowo poznać. Zapraszam do naszego kanału na YouTubie i mamy 38 minut o Sales Navigatorze, więc serdecznie polecam właśnie ten nasz materiał. Na YouTubie wystarczy wpisać Sales Robots i pojawi się nasz kanał. Czyli zaczynamy wdrożenie od określenia grupy docelowej, a potem kolejnym etapem wdrożenia jest budowanie zasięgu. I pokażę Wam,
jak to może wyglądać. Zróbmy sobie grupę docelową, która będzie się składała z polskich menedżerów. Wybieramy sobie Polskę i wybieramy seniority level, właściciel, partner, CXO, czyli C-level, VP, czyli Vice President, Director, czyli dyrektorzy, czyli mamy od dyrektora wzwyż. LinkedIn wyświetla nam ponad 500 tysięcy takich kontaktów w samej Polsce. Około 100 czy 110 milionów na całym świecie, więc zobaczcie, jak bogata, jak obszerna jest ta książka telefoniczna. I mamy dostęp, mamy wszystkie dane, mamy imię, nazwisko, stanowisko, wiele innych parametrów. I teraz wystarczy, że skopiujemy link, przeniesiemy do naszego systemu. Tutaj sobie założę taką roboczą kampanię, włączę tę kampanię, zaangażuję powiedzmy wszystkie roboty i dodam link. OK, i już w ciągu kilku minut będziemy mieli zaimportowane kontakty do tej kampanii i będziemy mogli włączyć zaproszenia. Czyli włączamy zaproszenia są automatyczne, nie trzeba nic więcej robić, nie trzeba tam codziennie zaglądać, zasięg będzie budowany, automatycznie będzie działał jak najlepiej. Do tego jeszcze mamy takie mechanizmy, które ulepszają wysyłkę zaproszeń, to znaczy potrafią omijać martwe konta, potrafią omijać tych użytkowników, którzy notorycznie nie przyjmują zaproszenia albo przyjmują je rzadko. To jest oczywiście na podstawie danych, które my mamy zebrane z poprzednich lat. Wykonujemy dziennie dziesiątki tysięcy operacji w LinkedInie, w tym zaproszenia do nawiązania kontaktu, więc wiemy, kto te zaproszenia akceptuje, a kto nie, i tymi danymi ulepszamy oczywiście działania naszych klientów. Kolejny etap 6. Podtrzymaj komunikację z pozyskanymi osobami. Czyli przygotowujemy, można powiedzieć, taką sekwencję wiadomości, scenariusz komunikatów, które będziemy realizowali, czyli w kampanii, którą wcześniej stworzyliśmy, do kontaktów, które będą zdobywane, dodajemy scenariusz. Mamy wiadomość numer 1. Możemy sobie ustawić parametry tej wiadomości, ustawić opóźnienie od pozyskania kontaktu, kiedy ma być wysłane, i możemy dodać jakąś treść, którą będziemy wysyłać inną do mężczyzn, inną do kobiet, czyli mamy personalizację rodzajową. Natomiast możemy dodać oczywiście kolejny krok, ustawić na przykład kolejne opóźnienie, na przykład 8 dni i zdefiniować kolejne komunikaty. Na początku nie musimy ich definiować od razu do przodu wiele, wystarczy jeden, po tygodniu możemy sobie ustawić drugi, potem po 2 tygodniach trzeci i tak dalej. Czyli to będzie ewoluowało w oparciu o nasze doświadczenia i informacje zwrotne i reakcje odbiorców. Natomiast co możemy tutaj jeszcze zrobić? Możemy przeprowadzić testy AB, czyli w obrębie jednego kroku, czyli wysłania pierwszej wiadomości, możemy przygotować 2 różne warianty, czyli wariant A, wariant B. Wysyłamy te warianty na zmianę, system wysyła je na zmianę i automatycznie mierzy konwersję. I na to pozwala automatyzacja. Możemy losowo wysyłać tych wariantów więcej, do dziesiątek, setek, nawet tysięcy osób dziennie, i system automatycznie zmierzy, która z tych wiadomości jest najlepsza. Człowiek miałby z tym ogromny problem, już nie mówiąc o systematyczności, której na pewno nie będzie w stanie zrealizować. Etap 7. Optymalizacja. To jest w zasadzie ostatni etap, tylko że ta optymalizacja nie pojawia się raz, pojawia się kilka razy. Natomiast pierwsza optymalizacja pojawia się już po paru tygodniach, 2-3 tygodniach od rozpoczęcia działać, i robimy je oczywiście na podstawie danych, które mamy dostarczone. Mamy coś takiego jak statystyki łączne, które są oczywiście bardzo rozbudowane, łącznie ze statystykami dziennymi, zestawienie per roboty, zestawienie per kampanii, które mamy zrealizowane, ale mamy również konwersję, czyli wiadomości, te szablony wiadomości, warianty wiadomości, które były przygotowane, one są mierzone i wszystkie dane dotyczące liczby odpowiedzi osobno mężczyźni, osobno kobiety albo liczby wygenerowanych leadów z tych wiadomości, one są w tym miejscu mierzone i możemy optymalizować kampanię właśnie w oparciu o te dostarczane dane. Jeżeli chodzi o sam nasz system, to mamy oczywiście jeszcze dużo więcej funkcjonalności, natomiast to clue, ta podstawa już jest Wam pokazana. To, co jest jeszcze istotnego dodatkowego, to tak zwana promocja wydarzeń. Czyli możemy do pozyskiwania leadów, do pozyskiwania kontaktów i budowania z nimi relacji wykorzystywać również webinary. Jeżeli prowadzicie takie webinary, to bardzo łatwo w LinkedInie możemy na dość dużą skalę zautomatyzować promocję webinaru. Sama promocja już generuje oczywiście dosyć dużo leadów, jeszcze ze zgodami marketingowymi, więc to jest element niezmiernie istotny. Mamy osobny materiał wideo na temat samego działania systemu. Możecie znaleźć go również w naszym kanale YouTube, więc nie będę teraz zbyt dużo opowiadał o tych poszczególnych, powiedzmy, szczegółowych funkcjach związanych z systemem. Gdybyśmy mieli podsumować teraz te rzeczy, które do tej pory omówiłem, to ocenimy sobie może, czego potrzebujemy do zautomatyzowania procesu sprzedaży B2B. Mamy 2 grupy rzeczy, można powiedzieć, takie minimum, obowiązkowe i opcjonalne. Zacznijmy od obowiązkowych.
dobrze dobrana strategia, czyli ta analiza, która jest na początku oraz osoba doświadczona we wdrożeniach, no w zasadzie pomoże Wam wybrać tę najlepszą strategię i ją odpowiednio przygotować. To, co nam jest jeszcze potrzebne, to krótkie i przystępne opisy usługi produktu. Każda firma to ma, piszecie o tym na swojej stronie internetowej, w mailach, czasami w jakichś dodatkowych materiałach, więc na pewno będziemy to mieli. Jeżeli prowadzicie szersze działania, macie na przykład sprawdzone kopie z jakichś innych kampanii reklamowych, to oczywiście jest to bardzo, bardzo przydatne. Możemy wykorzystać te już sprawdzone, dobre materiały. Do tego odpowiednio przygotowany profil firmowy w LinkedIn i profile pracowników. To jest jedno z prostszych zadań. LinkedIn ma zresztą kreator, który bardzo pomaga dobrze przygotować profil i jeszcze plus nasza pomoc, nasze doświadczenie i to jest w zasadzie zadanie do zrobienia na półgodzinnym spotkaniu. Staranne zdefiniowanie grupy docelowej jest jednym z kluczy. Trzeba też pamiętać o tym, że to zdefiniowanie grupy docelowej możemy też sobie optymalizować. Możemy po jakimś czasie poprawić, rozszerzyć grupy docelowe albo zawęzić, w zależności od tego, jakie doświadczenia będziemy mieli z tymi grupami docelowymi. Kolejny element, no to oczywiście budowanie zasięgu wśród właściwych kontaktów. No i ostatni, docieranie do adresatów przez komunikator LinkedIn, czyli to najbardziej skuteczny kanał dostępu w LinkedInie i to w ten sposób oczywiście będzie działać. Natomiast opcjonalnie, no to już dosyć tak szybko mogę powiedzieć, na przykład artykuły w LinkedInie, które też bardzo dobrze wspierają komunikację, budowę świadomości marki i produktu, również one mają swojego autora, więc autor automatycznie staje się ekspertem i budujemy wizerunek eksperta. Z artykułami w LinkedInie połączony jest tak zwany newsletter LinkedIn, czyli możemy sobie stworzyć newsletter, który na przykład co tydzień wysyła do subskrybentów tego newslettera jakąś kolejną treść i te treści docierają nie tylko w portalu, ale również na e-mail, więc to są takie bardzo proste rzeczy, które w LinkedInie można uruchomić i one pomogą oczywiście w działaniach. Im większy zasięg budowany tutaj, na tym etapie, tym dużo większy zasięg później newslettera. Oczywiście blog na stronie internetowej, czy jakieś artykuły, czy nawet opisy produktów na stronie internetowej bez wątpienia pomagają. Promocja webinarów, jeżeli decydujecie się na webinary, będziemy Was na pewno namawiać. Jeżeli już wdrożymy ten pierwszy zestaw, jeżeli już te działania, ta automatyzacja zacznie przynosić jakieś efekty, to na pewno będziemy Was namawiać do tego, żeby wdrożyć również webinary i promocję tych webinarów. Jak widzicie na webinarze w tym momencie mam kilkudziesięciu gości. Webinar też jest nagrany, webinar trafi na nasz kanał YouTube'owy, gdzie kolejne setki osób w ciągu paru tygodni będą mogły to zobaczyć. I webinar jest świetnym też narzędziem do pozyskiwania nowych kontaktów. Nie tylko do ogrzewania, ocieplania tych, które już mamy, ale dużo osób, które na przykład nie będą chciały przeczytać artykuły, będą wolały obejrzeć webinar. Więc zapiszą się na ten webinar, zapisując się zostawią Wam swoje dane i będziecie mieli ich w swoim lejku sprzedażowym. Kanał YouTube i nagrania wideo to oczywiście w powiązaniu z webinarami, bo to jedno z drugim ma wiele wspólnego. E-booki, raporty i innego rodzaju, nazwijmy to, content marketingowy, content sprzedażowy, który może pomóc w przygotowaniu kolejnej wiadomości, kolejnego follow-upu, pretekstu do tego, żeby się skontaktować z potencjalnym klientem, a jednocześnie pokazania mu, że się staramy, że jesteśmy w tym dobrzy. Jeżeli zrobiliśmy raport branżowy, nie? Bardzo możliwe, że większość z Was jest w stanie przygotować raport, na przykład branża logistyczna w Polsce w 2023 roku. Nie? Jeżeli taki raport macie przygotowany i będziecie Waszym potencjalnym klientom mówili, zostaw mi maila, wyślę Ci ten raport, to będą Wam zostawiali maila i będziecie mieli te osoby w swoim lejku sprzedażowym. No i publikowanie krótkich, przystępnych postów na temat produktów i usług na LinkedInie, to jest na samym końcu. Dlaczego? Dlatego, że w naszej ocenie, jakby z danych, które mamy, wiemy, że strategia, powiedzmy, komunikacji przez posty na LinkedInie jest strategią bardzo mało efektywną. Potrzeba jest do tego dużo pracy. Musielibyście produkować bardzo dużo postów, żeby do tej wąskiej grupy kilku procent Waszych potencjalnych klientów, którzy są aktywni na LinkedInie, dotrzeć. Na LinkedInie treści jest dużo, więc musicie się przez nie przebić. Przebija się właśnie w ten sposób, że ich jest dużo. I tutaj też są artykuły i badania mówiące o tym, lepiej pisać, postować dużo niż dobrze, bo jeżeli postujemy dobrze, to jest po prostu niewidoczne. Jeżeli postujemy dużo, to jest widoczne. No nie? I to jest trochę smutne, ale niestety tak jest. Natomiast to jest strategia, gdzie my zakładamy, że żeby taka automatyzacja sprzedaży B2B, taki proces dobrze został wdrożony, wystarczy nam 2 posty w miesiącu, czyli mniej więcej raz na 2 tygodnie jakaś publikacja postu, żeby te kontakty, z którymi wchodzimy w interakcję przy okazji automatyzacji, żeby oni mieli wrażenie, że ta firma jest OK, ten ekspert jest OK, publikuje jakieś rzeczy nie za często, czyli nie robi tego za niego agencja, albo nie siedzi cały dzień na LinkedInie. No nie? No bo co to za ekspert, który siedzi cały dzień na LinkedInie? Prawdopodobnie nie ma klientów, więc z nudów siedzi w social media. Zbliżamy się już do końca, więc mamy w zasadzie takie posty podsumowujące. Jaki potencjał ma automatyzacja w procesie zdobywania kontaktów handlowych i budowania relacji? No tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, porównałem po lewej stronie
tradycyjne metody z użyciem automatyzacji po prawej stronie. Czyli w tradycyjnych metodach mamy nieefektywną pracę handlowców, drogą reklamę i SEO, czyli pozycjonowanie. Walczymy z silną konkurencją, bo te kanały są oblegane przez silną konkurencję i najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej zawężamy się do strategii hot leadów, czyli do tej strategii, która bazuje właśnie na tym wycinku gorących leadów, które szybko znikają i jest ich bardzo, bardzo mało i tam stajemy w tym sprincie, powiedzmy, ofertowym. Natomiast główne przewagi automatyzacji to jest własny proces lead generation, czyli pełna kontrola nad tymi działaniami i do waszego lejka sprzedażowego, no bo lead generation to jest po prostu, można gdzieś tam nazwać inną nazwą lejek sprzedażowy. Do tego lejka sprzedażowego wpadają nie tylko ta garstka hot leadów, ale i setki tysiące, czasami dziesiątki tysięcy zimnych leadów i one wszystkie są w waszym lejku sprzedażowym, więc one wszystkie mają szansę mieć z wami kontakt i nabywać świadomość produktu, nabywać świadomość marki i poznawać eksperta. Oczywiście automatyzacja pozwala też na łatwe przeskalowanie bez zmiany kosztów. Zwróćcie uwagę, że przy działaniach SEO i działaniach z reklamą, tam dochodzi do aukcji. Kto da więcej, ten jest wyżej. Więc ten, kto daje mniej, spada nisko, 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 aż w końcu wpada na drugą stronę, albo jego reklamy przestają być wyświetlane, więc znowu musi dać więcej. Czyli tak naprawdę cena rośnie, a efektywność zostaje bez zmian. A jeżeli zostajemy na tym samym budżecie, to efektywność maleje. Natomiast w przypadku automatyzacji, gdzie nie ma aukcji, nie ma tej konkurencji tak dużej, macie, można powiedzieć, stałą cenę, a jesteście w stanie, ulepszając ten proces, bez płacenia większych kosztów, zyskać na sprzedaży. Pełna kontrola nad procesem to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, że jak kupujecie reklamę albo na przykład cold mailing w jakiejś firmie, nie macie danych osób, do których ta reklama, czy ten mailing jest wysyłany, czy reklama jest wyświetlana. To są dla Was, nawet nie możecie ich nazwać chłodnymi leadami, bo w ogóle nie macie ich danych, nie wiecie, kto to jest. Natomiast w momencie, kiedy działamy z procesem lead generation i automatyzacją, to od samego początku, nawet zanim wykonacie pierwszą czynność, pierwszą operację, znacie dane osobowe waszych potencjalnych klientów. Pokażę na chwilę jeszcze Sales Navigatora. Zobaczcie, już na tym etapie, bez jakichkolwiek działań, mamy dane wszystkich klientów i oni na tym etapie wszyscy trafiają do zautomatyzowanego lejka sprzedażowego. No i automatyzacja oczywiście pozwala Wam lepiej przygotować, ponieważ macie pełną kontrolę nad tym procesem, panujecie nad tym procesem, pozwala Wam lepiej przygotować leada na etap spotkania handlowego, czyli w zasadzie doprowadza do tego celu, który każdy dyrektor sprzedaży przy marketingu chciałby osiągnąć. Jak uniknąć błędów wdrażając automatyzację w sprzedaży B2B? Ja serdecznie zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie artykuły, po co automatyzować sprzedaż B2B, czyli temat dzisiejszego spotkania. I ten artykuł prowadzi również do osobnych artykułów. Zobaczcie, mamy podział na akapity. Na końcu każdego akapitu mamy link do kolejnego artykułu i dzięki temu możecie pogłębić swoją wiedzę. Natomiast jak uniknąć błędów? No, przede wszystkim warto skorzystać z pomocy kogoś, kto już to robił, umie robić i nie traktować swojej firmy jako pola eksperymentalnego, no nie? Jako poligonu doświadczalnego. No bo może się okazać, że zostaną same dziury i dużo kurzu, tak? No bo to jest wasz biznes, też wasza praca, to są wasze pieniądze, więc przede wszystkim trzeba nabyć tę wiedzę, nabyć doświadczenie, a najlepiej zrobić to z kimś, kto po prostu będzie do waszej dyspozycji, będzie pod ręką, zarówno na etapie budowania strategii, jak i wdrożenia. Już prawie kończymy. Jak zmaksymalizować efektywność, przeskalować automatyzację sprzedaży? No to jest akurat przy automatyzacji bardzo proste, bo mamy, powiedzmy, że uruchomiliśmy pewien potencjał automatyzacyjny, na przykład 10 kont LinkedIn, czyli 10 pracowników zaangażowaliśmy w ten proces, albo 10 awatarów, czyli takich, powiedzmy, wirtualny zespół sprzedażowy. Wypracowaliśmy sobie już metody, mamy już dobrą jakość, wiemy, że osiągamy niezłe konwersje i tak dalej. No to, żeby to przeskalować, nie musimy zatrudniać kolejnych 10 osób. Wystarczy, że uruchomimy kolejne 10 stanowisk w systemie, podłączymy do tego 10 kolejnych awatarów i mamy 2 razy lepsze efekty. Nie ma potrzeby zatrudniania kolejnych 10 handlowców. 10 handlowców w większości firm to jest koszt między 100 a 200 tysięcy złotych miesięcznie, a podwojenie efektywności sprzedaży z użyciem automatyzacji to jest może kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Nie? Jak zdobywać nowe kontakty handlowe już w pierwszych dniach procesu? I znowu ogromną zaletą jest tutaj LinkedIn, bo jeżeli na przykład chcielibyście konkurować z innymi firmami w SEO, w pozycjonowaniu, czyli w wyszukiwarce Google, to jeżeli dopiero jesteście na początku, to agencja od pozycjonowania powie Wam, bo oni już mają doświadczenia z klientami niezadowolonymi, agencja Wam powie, no może za pół roku powinniśmy gdzieś znaleźć się w pierwszej dziesiątce. No nie? Pewnie będzie trochę szybciej, ale zabezpieczają się w ten sposób. Pozycjonowanie jest bardzo trudne, jest bardzo konkurencyjne. Teraz, żeby znaleźć się w tej dziesiątce, to przez pół roku będziecie musieli tej agencji płacić jakiś miesięczny abonament. 10, 15, 20 tysięcy. Mniej niż 5 to raczej agencje nie biorą. To jest taki minimalny abonament. I płacimy i czekamy. No nie? I teraz po tym pół roku jakieś będą wyniki. Nie wiemy jakie. One są bardzo trudne do oceny. Jeżeli w międzyczasie konkurencja wzmocniła swoje działania, a jeszcze 3 inne firmy zaczęły
robić pozycjonowanie, no to tak naprawdę ten zespół konkurencyjny, on się poszerza i macie coraz mniejsze szanse. Natomiast działania w LinkedInie są niemal natychmiastowe. Czyli jeżeli dziś wyślemy 10 wiadomości, to tego samego dnia możemy się spodziewać 2 albo 3 odpowiedzi. Jeżeli w ciągu tygodnia wyślemy na przykład 500 wiadomości, to w ciągu tygodnia możemy się spodziewać około 100, 120, 150 nawet odpowiedzi. Oczywiście część odpowiedzi będzie nie dziękuję, nie jestem zainteresowany, część przekieruje Was do kogoś innego, część powie, że fajne, ale nie na teraz, ale część z nich to będą ci, którzy będą chcieli się dowiedzieć więcej, będą chcieli przeczytać artykuł, umówić się na webinar, a może umówić się na spotkanie. Wśród nich znajdą się też gorące lidy. Ich oczywiście będzie mało, będzie drobny odsetek, ale one również tam będą. No i w zasadzie chyba ostatni punkt merytoryczny. Jak zdobywać lidy, promując webinary i wydarzenia. I mówiłem o tym wcześniej, potwierdzam to raz jeszcze, bardzo łatwo jest to robić w LinkedInie. Webinar, w którym uczestniczycie, został przez nas utworzony przed weekendem i promowany był od poniedziałku. Dzisiaj jest środa, przez 2 dni. Mamy 219 osób zapisanych na webinar. Jak odświeżę, podejrzewam, że jeszcze będzie trochę więcej. Zobaczmy. 223 osoby, tak? Czyli mamy 223 lidy pozyskane na samą promocję webinaru. Oczywiście 220 osób nie ma w tej chwili na webinarze, jest kilkadziesiąt, natomiast to są już lidy pozyskane zaledwie 2 dni, więc zwróćcie uwagę, jak ogromne możliwości daje LinkedIn, jeżeli chodzi o promocję webinarów i te webinary oczywiście też budują dobrą markę zarówno dla firmy, jak i dla ekspertów. Mamy zniżkę 20% dla widzów dzisiejszej prezentacji, więc jeżeli temat Was interesuje, skorzystajcie z kalendarza, który opisałem, który dałem poniżej, już pokażę, jak to funkcjonuje. Na naszej stronie znajduje się kalendarz. W tym kalendarzu, już go mamy wolne dni, wystarczy wybrać dzień, wybrać godzinę, zarezerwować sobie godzinę, od razu dostaniecie maila z potwierdzeniem i z linkiem do Google Meets i o tej godzinie możemy się spotkać, porozmawiać, jak wdrażaliśmy automatyzację w firmach podobnych do Waszej, jaką strategię możemy Wam zaproponować, jakie są możliwości, jak wyglądałoby wdrożenie i oczywiście możemy przygotować dla Was ofertę. I tak jak powiedziałem, dla klientów nowych, z gości tego spotkania, tej prezentacji mamy dodatkowo 20% zniżki. Zapraszam oczywiście też na naszą stronę do publikacja i nagrania. Tutaj dowiecie się więcej. Narzędzia Sales Robots, marketing internetowy, lead generation oraz zapraszam do naszego kanału YouTube'owego, którego już wcześniej pokazywałem. Tam znajdują się nagrania poprzednich webinarów, poprzednich spotkań. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i za obecność. No i serdecznie zapraszam na spotkanie już takie indywidualne, gdzie będziemy mogli konkretnie porozmawiać już o Waszym przypadku i zapraszam też na inne webinary, automatyczne webinary, które Wam bardzo polecam, które realizujemy. Na naszej stronie internetowej oczywiście możecie się na nie zapisać. W ogóle automatyczny webinar to jest coś, co warto wdrożyć u siebie, bo jeżeli już przeprowadziłem webinar taki jak dzisiaj, on jest nagrany, mogę go bardzo łatwo z niego stworzyć automatyczny webinar i on może na przykład być co tydzień albo 2 razy w tygodniu opublikowany i kolejni uczestnicy mogą brać w nim udział już bez mojego zaangażowania. Ten webinar jest na żywo, natomiast kolejne webinary mogą już być realizowane w taki sposób automatyczny. Bardzo dobrze to działa, generuje dużo leadów, dobrze ogrzewa kontakty, a jednocześnie minimalizuje zaangażowanie czasowe po naszej stronie. Bardzo dziękuję za uwagę, wszystkim życzę dobrego dnia i zapraszam.